Cześć, witam w kolejnym filmie na tym kanale. W dzisiejszym filmie opowiem o bardzo ciekawej polskiej dystrybucji Linuxa. Mabox Linux. Jest to dystrybucja typu Rolling Release, oparta o Manjaro, używająca nie środowiska graficznego, a bardzo lekkiego i bardzo konfigurowalnego menedżera okien OpenBox. Są tutaj bardzo duże możliwości konfigurowania całego systemu. Panele, tiling, manager, konki. Wiele narzędzi ułatwiających konfigurowanie całego systemu. Jest tutaj bardzo dużo motywów, tapet, gradientów, ale też oczywiście możliwość tworzenia własnych. No więc tak prezentuje się Mabox Linux już po uruchomieniu. Tutaj troszeczkę tapeta mi się rozjechała, a to dlatego, że do komputera mam podłączone dwa monitory. OpenBox chyba tego nie za bardzo ogarnia. Tak czy inaczej, witaj w Mabox. Jest tutaj typowe takie menu powitalne, uaktualnij system, można sobie sprawdzić, czy są jakieś aktualizacje. No jest jakaś aktualizacja PyRadio, no to później to zrobię. Teraz może nie. Tutaj dodatkowe jądro można sobie wybrać. Nie trzeba używać tego, co jest tutaj zainstalowane, można sobie wybrać jakieś inne. Wiadomo, głównie LTS-y, ale także starsze LTS-y, takie zwykłe jądro systemowe, jakieś RT. Ja tutaj wybrałem 668 jądro akurat, a u siebie na ThinkPadzie X200 mam jeszcze zainstalowane jądro systemu 5.4. No już przestali dostarczać obrazy właśnie z jądrem 5.4. Teraz jest tylko 6.1 albo 6.6, ale oczywiście można sobie tutaj doinstalować bez żadnego problemu. Popularne programy, no to tutaj można sobie kliknąć, można sobie doinstalować, czego tam się potrzebuje, no albo to po prostu też sprawdzić, jeżeli się nie wie, do czego jest dany program, albo jakie są programy. Tutaj na przykład jak chcę zobaczyć, jakie są przeglądarki PDF-ów, no to widzę, jakie są przeglądarki PDF-ów i mogę sobie coś wybrać, co tam bym chciał popróbować. Myślę, że bardzo przydatne głównie dla osób, które nie znają za bardzo programów na Linuxa, jakie są, to mogą sobie tutaj zobaczyć, że na przykład takie są przeglądarki do wyboru, albo takie aplikacje do maili. Tutaj są zasoby internetowe, tu się pewnie otworzy przeglądarka. No dokładnie, otworzyła się przeglądarka. Tu jest akurat przewodnik użytkownika. To jest, myślę, że przydatne głównie dla osób, które będą chciały korzystać z tego systemu trochę dłużej. Będą się chciały zapoznać z tym oprogramowaniem, z tym systemem. Tutaj można sobie wiele rzeczy po prostu poklikać i sobie posprawdzać, jak się czegoś nie wie. No to jest oczywiście strona główna. Mabox Linuxa prezentuje się w taki sposób. Jest oczywiście forum. Można szukać tutaj pomocy, jak coś nie działa. Forum widzę, że jest raczej w języku angielskim, ale pewnie po polsku też można pisać. Można też skorzystać z forum Manjaro, bo to jest tak w zasadzie Manjaro, ta dystrybucja, tylko że mocno zmodyfikowane. Pewnie na forum Archa też by można było pisać. To jest oczywiście jeszcze projekt, rozwój, wesprzyj. I takie tam linki do YouTube'a, Facebooka. To ja tego tutaj chyba odpalać nie będę. Przeszliśmy teraz do tego, co jest tutaj. Co ja tutaj mam w zasadzie na pulpicie? No, to się nazywa konki. Jak widać, tutaj się wyświetlają bardzo przydatne informacje, na przykład o tym, o zużyciu procesora. Tutaj pokazuje, że zużycie procesora aktualnie 8%. Tutaj jest data dzisiejsza. Tutaj jest zużycie RAMu, dysku i wszystkie te informacje są po prostu tutaj pod ręką, nie trzeba tego nigdzie szukać. System na start zajmuje troszeczkę mniej miejsca. Ja tutaj mam poinstalowanego jeszcze OBS, Audacity, VLC, no to trochę miejsca więcej zajmuje. Ale około 7 GB ten system na dysku będzie zajmował na starcie. Tak więc no nie myślę, że to jest jakoś dużo.
Tak samo ten system nie wcina całego gigabajta pamięci RAM, tylko raczej bliżej 300 megabajtów. To jest bardzo przydatne, bo tutaj w tym systemie funkcjonuje bardzo dużo skrótów klawiszowych i tutaj mamy je wszystkie wypisane. No teraz na przykład wezmę coś, odpalę, może menedżer plików, terminal. Chciałbym na przykład sobie podzielić. Mogę sobie klawiszem Windows lewy, Windows prawy tak pół na pół sobie dać, albo jeżeli chcę tak, można też tak sobie zrobić bez żadnego problemu. Można też oczywiście skorzystać z kombinacji klawiszy. Jak ma się numpada na klawiaturze, to można 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Tak więc to również bardzo ciekawie działa. Można też oczywiście odpalać różne rzeczy, na przykład Windows G, to się odpali kalkulator, albo Windows R, to się odpali radio internetowe. Oj, to trzeba będzie wyciszyć, bo nie wiem, czy to nie jest muzyka zastrzeżona. Przechodząc dalej, mamy tutaj centrum sterowania Mabox i mamy tutaj użytkownicy, PAMAC i można sobie graficznie instalować jakieś pakiety, które będą nam mniej lub bardziej potrzebne. Tutaj trochę tego mało akurat, ale to jest podzielone na grupy. No i tu się robi trochę więcej tego, jak się tutaj tak popatrzy. Albo repozytoria i można sobie po repozytoriach szukać. Fajna rzecz, jeżeli komuś się nie chce grzebać w terminalu, albo jakoś się, nie wiem, boi tego terminala, no to może sobie tutaj wejść i po prostu sobie poszukać wszystko. Tutaj tak samo można sobie kliknąć i po prostu sama się robi aktualizacja przygotowana. Można kliknąć zastosuj i sobie zaaktualizować, albo można też aktualizacja CLI, oj, dwie. No i wpiszę hasło i też się zrobi. Tutaj jest do zainstalowania jedna paczka. Właśnie to PyRadio, ale to później zrobię tę aktualizację. Nie ma nic do zrobienia. Jądra, no to ja już to pokazywałem. Tutaj można sobie zmienić jądro systemowe na jakieś inne. Najstarsze to 4.19. No starsze powinny lepiej wspierać starszy sprzęt. Ja tutaj mam w miarę nowy sprzęt Ryzen 5 2600 GTX 1070, no to raczej lepszy jest nowszy. No tutaj jest, można sobie ustawić monitory, taki prosty program, a tutaj trochę mniej prosty program, gdzie można sobie też rozdzielczość zmienić. No z jakiegoś powodu, jak odpaliłem ten system w trybie live, to do wyboru miałem tylko jedną rozdzielczość. Chyba tą, 1024 na 768. Nie wiem dlaczego, z jakiegoś powodu miałem tylko tą rozdzielczość do wyboru i nie dało się jej zmienić. Ale jak zainstalowałem system, to żadnego problemu już nie było. Już się wszystko bezproblemowo zainstalowało z poprawną rozdzielczością, no tylko ta tapeta jest rozjechana. Bo tutaj jest wykrywana rozdzielczość ekranu jako jeden taki bardzo szeroki ekran. Tutaj jest konfigurator paneli Tint 2 i można sobie do tego panelu na górze, to jest właśnie panel Tint, można sobie dodać jakiś program, na przykład, nie wiem, dodam Audacity, dodaje się, dodam kalkulator. No i wszystko się tutaj bez żadnego problemu dodaje do tego paska. Nie trzeba żadnych plików konfiguracyjnych edytować ani nic. Tutaj mamy możliwość konfigurowania jeszcze tego panelu i można sobie zmienić jego pozycję. Góra po lewej, góra po prawej bardziej, to jest... W sumie to jest bardziej po środku niż po prawej, ale na dole można też trochę jak w Windowsie.
ale też pionowo na przykład. Można sobie zmieniać pozycję, tak samo rozmiar. Można sobie zmienić tego panelu, żeby był większy, mniejszy. Tu było chyba 80%. Szerokość można sobie zwiększyć tego panelu. No i inne takie opcje, jak marginesy, odstępy. Motyw ikon. Tutaj jest monitor zasobów. On jest na drugim monitorze, dobra. Monitor zasobów, który pokazuje zużycie procesora, zużycie pamięci, tego typu rzeczy. Ale można sobie też wybrać jakiś panel Tint 2. Na przykład można sobie na przykład taki można sobie wybrać, albo można sobie też wybrać na przykład taki jakiś, do wyboru. Jest kilka różnych opcji, można sobie wybrać jaki się chce tak naprawdę. Tu jest taki na dole. Dobra, może być taki. Obojętnie. I zniknął mi. Restartuj. Wybierz Tint 2, zastosuj. Zamknij. W każdym razie. Dalej mamy tutaj konfigurację paneli bocznych. To jest panel boczny lewy, gdzie mamy łatwy i szybki dostęp do wszystkich plików. Możemy sobie tutaj przeglądać katalog domowy, katalog główny. To jest paleta komend. I to jest w zasadzie chyba to samo, co jest tutaj wypisane. Można sobie przejrzeć wszystkie komendy. Tak naprawdę i różne są tutaj skróty też do plików konfiguracyjnych, bo to jest przypominam, że to jest open box i tutaj wiele rzeczy się robi właśnie plikami konfiguracyjnymi. Ale tutaj jest to też uproszczone, bo są odpowiednie do tego programy. Dalej w tym panelu lewym też znajduje się taka opcja jak na przykład ustawienie menu. I można sobie tutaj wybrać czcionki, tytuły, wysokości elementów, motywy kolorystyczne, co kto lubi. Można sobie wybrać motyw losowy i na przykład wtedy menu będzie miało jakiś inny kolor. Teraz jest zaś inny. Tapetę można sobie zmienić tapetę na jakąś losową, tylko że u mnie to będzie rozjechane, więc ale tutaj są wszystkie tapety. I jest ich dużo, naprawdę bardzo dużo tapet. Może ustawię sobie jakąś tapetę i może się to nie rozjedzie. Ustawiam tapetę i mi się rozjeżdża to. To musiałbym sprawdzić, gdzie to się zmienia. Autostart to programy autostartu. Wygląd. Preferencje wyglądu to oczywiście można sobie tutaj wybrać, jak mają wyglądać okna na kilka różnych sposobów. Tak samo motyw ikon, jest tutaj kilka do wyborów. Papirus jest fajny. I można sobie zrobić z Maboxa z Windowsa 95, nie ma żadnego problemu. Menedżer konfiguracji OpenBox. Tutaj też są jakieś opcje do wyboru wyglądu. Można sobie wybrać, ile się chce mieć pulpitów, nawet 8 ich można mieć albo więcej. Motywy, menedżer motywów i można sobie wybrać. Jest kilka predefiniowanych motywów. Na przykład taki motyw.
Albo na przykład cyberpunk, jakiś motyw taki jest typowo cyberpunkowy. A nie podoba mi się. Trochę taki zajaskrawy. Ale na przykład taki Nordic. No to już bardziej. To już w sumie fajny. Ale to jeszcze nic. Bo nie pokazałem jeszcze najlepszej rzeczy. Tak zwany Mabox Colorizer. I tutaj można takie rzeczy zrobić. Ustaw motyw losowy dla dekoracji okien OpenBox. Można sobie wybrać, ile tu jest opcji do wyboru. Tak samo dla paneli bocznych można mieć kompletnie inny motyw niż dla tych pasków tutaj. Dla konki. Też konki można sobie zmienić je na jakieś inne. Jakby zero problemu. Wszystko co powyżej. Tak samo. Teraz bym chciał zresetować to. To oczywiście, że wszystko mogę. A teraz przechodzimy tutaj. I tutaj się dzieje jeszcze większa zabawa. Bo można sobie zwiększać grubość obramowania okien. Można je całkowicie usunąć. Też można usunąć sobie całkowicie obramowanie. Można sobie zwiększyć odstęp tego napisu tutaj na pasku. Żeby był taki duży, albo żeby go nie było wcale, albo żeby był taki. Zwiększać, zmniejszać. Styl. Podniesiony, płaski, wklęsły. Wszystko tutaj można. Przyciski, rodzaj przycisków. Taki, taki, taki. Tak samo czcionkę można sobie zmienić na pasku. Na przykład tu jest Ubuntu Bold. Ja bym chciał na przykład Ubuntu Mono Italic. I to wszystko mogę sobie zmienić. Albo bym chciał na przykład no nie wiem, taką szeroką. Mogę ją sobie powiększyć, jakbym chciał. Nie ma żadnego z tym problemu. Znajdę jakąś czcionkę ciekawą. Jest to może... na przykład Terminus Bold Italic, a czemu by nie? Można sobie zmienić grubość tej czcionki. Można dać ją pochyloną, ale to trzeba inną znaleźć. Przemieścić sobie to wszystko, dodać cień albo usunąć cień. Typ gradientu na pasku. Może nie być gradientu wcale, może być taki, 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 taki. Taki, taki, może być taki. Kolor tego paska. Można sobie wybierać kolory tego paska. I to wszystko się ładnie dostosowywuje do całego systemu. Tak samo panele boczne. To jest bardzo ciekawa opcja. Można sobie dostosować wszystko do tapety. Żeby wszystko wyglądało jak pasowało do tapety. I teraz panel boczny jest w kolorystyce, która pasuje do tej tapety, to co tutaj jest ustawiona. Tylko że trochę rozjechana. No, teraz na przykład przywróciłem sobie ten domyślny motyw, jaki był. Mogę sobie jakąś tapetę wybrać. Weźmy, no byle jaką tapetę, na przykład taką tapetę, czemu by nie. I mogę sobie teraz bez żadnego problemu 2 kliknięciami dostosować wszystko tutaj. Na przykład motyw OpenBox, proszę bardzo. Ten pasek tutaj tytułowy teraz mi pasuje kolorystycznie do tapety. Panele boczne, proszę bardzo. Teraz panele boczne pasują kolorystycznie do tapety. Konki, czemu by nie. To chwilę potrwa, ale bez żadnego... Za dużo razy mówię bez żadnego problemu. Proszę bardzo. Też tutaj jest. Panel Tint 2, no tutaj niestety jeszcze nie można.
tego panelu konfigurować, ale miejmy nadzieję, że w przyszłości będzie już można. Tutaj oczywiście jest to samo, co wcześniej pokazywałem, czyli na przykład dekoracje okien. Mogę równie dobrze też wybrać jasne dekoracje okien, jeżeli wolę jasny motyw. No i wszystko mi teraz bardzo ładnie tutaj się dopasowało kolorystycznie do tapety. Ja nie musiałem niczego szukać, po prostu kliknąłem dopasuj do tapety i wszystko samo się wybrało. Tak samo można koloryzować to radio internetowe i taki fajny program do wizualizacji dźwięku jak Kawa. Odpalę sobie to tutaj. Pi Radio. No teraz za bardzo kolorystycznie nie pasuje do całości. Nie wiem co tu się odpala, nieważne. Ważne jest to, że teraz mogę sobie to pokolorować. No i jakoś tak bardziej już pasuje do tego systemu. Tak samo aplikacja Kawa. Tylko ona chyba potrzebuje słuchawek podłączonych. No tak czy siak. Teraz tutaj jest taki wizualizacja dźwięku w terminalu. I mogę sobie również dostosować użyj modułu Kawa, żeby zmieniać gradienty. Generuj z kolorów tapety. I tutaj również można sobie zmieniać kolorystykę tego całego modułu Kawa. Jasne do ciemnego. No jak widać, bardzo fajnie się to tutaj zachowuje. Jeżeli bym sobie wybrał jakąś inną tapetę, co w tym momencie zrobię? Dajmy na to, że taką, nie wiem, to na przykład. No to się będzie niestety rozjeżdżać. Ale teraz znowu mogę zrobić sobie jasne do ciemnego. Tutaj mogę sobie zmienić prawda? I wszystko mogę sobie tutaj zmienić. Ciemne. Nie, to było jasne. Jasne. I jasne. No trochę się to zlewa teraz tutaj. Może tutaj akurat to lepiej by było wybrać chyba ciemne. Ciemną kolorystykę. No taki przykład po prostu daję. Czy coś takiego da się zrobić w Windowsie? No podejrzewam, że nie. No i ale to jeszcze nie koniec, bo tu jeszcze są kolory terminala i można sobie wybierać 442 motywy do terminala, no. No ile tego jest? Ja pamiętam, że jak pierwszy raz szukałem, to chyba z 5 minut mi zajęło przeklikanie tego wszystkiego. Chyba, że się te opcje powtarzają, ale no bardzo dużo tego jest po prostu. Bardzo, 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 bardzo dużo. Tych motywów terminala. Można sobie wybrać jaki się chce. Klonow Ubuntu, jakiś na przykład Square. Tutaj prawie nic nie widać. Windows NT jakieś. No widzicie jakie tutaj są motywy po prostu. Ja tutaj sobie troszeczkę poklikam. Na przykład taki pomarańczowy nawet jest. Zapisywanie i przywracanie. Oczywiście w menedżerze motywów, jakbyśmy coś popsuli, no to można sobie przywrócić motyw. Tak więc tutaj nie ma żadnego strachu, że coś sobie popsujemy w motywie systemowym, a Pi Radio się nie przywróciło. No nie ma obawy, że coś sobie popsujemy w motywie systemowym i już tego nie przywrócimy, nie będziemy wiedzieć jak zmienić z powrotem. To ja już sobie zamknę. Także Colorizer to jest naprawdę świetne narzędzie, które pozwala na tyle rzeczy.
pozwala tak zmodyfikować wygląd systemu, że to jest po prostu niewyobrażalne. Tu jest naprawdę bardzo dużo opcji wyboru. Można sobie zmienić wszystko tutaj, tak naprawdę można sobie ustawić pod siebie. No i to jest fajne w tym systemie, że można sobie go dostosować pod siebie, żeby wyglądał tak, jak my to chcemy, żeby wyglądało wszystko. Myślę, że starałem się pokazać jak najwięcej w tym filmie, ale też wiadomo, że ten film pewnie musiałby trwać godzinę, gdybym miał wszystko pokazać. Bo tu jest naprawdę bardzo, bardzo dużo opcji tego, żeby zmienić wygląd całego systemu. Można dostosować wygląd całkowicie pod to, jak się chce, żeby ten system wyglądał. Oby więcej takich dystrybucji, w których można sobie wszystko pod siebie pozmieniać, a Microsoft i Apple niech spadają na drzewo. Tak w Windowsie 11 na przykład. No nie za bardzo można cokolwiek zmienić. Głupi pasek z przyciskiem Start. Wsadzili go na środek. No trzeba trochę się nagrzebać, żeby go przestawić w ogóle na lewą stronę. A z tego co wiem, nie da się go już nawet przenieść na górę. Na przykład ja chciałbym mieć pasek na górze, to nie mogę tego zrobić. Dlaczego nie? No, bo ktoś tam w Microsoftie ustalił, że nie, pasek musi być na dole i usuniemy opcję przesuwania go w inne miejsce. Trzeba grzebać w rejestrze, żeby przenieść pasek, głupi pasek z przyciskiem Start w inne miejsce niż na dół. To jest dla mnie absurdalne i dlatego cieszę się, że w Linuxie się taką drogą nie podąża po prostu. To jest mój system, ja wybieram jak z niego korzystać, a nie jakiś tam Mondrala w Redmondzie czy Cupertino sobie usiądzie i powie: nie, masz korzystać z komputera w taki sposób jak ja wymyśliłem, a nie w taki sposób jak ty chcesz. Co mnie obchodzi, że niewygodnie, masz korzystać z tego tak jak zaprojektowałem, a nie inaczej. No i bardzo dobrze, że Linux nie podąża tą drogą. Został tu wykonany naprawdę kawał dobrej roboty. Naprawdę muszę pochwalić, bo na pewno bardzo dużo czasu zajęło tworzenie czegoś takiego. Bardzo fajna dystrybucja, naprawdę bardzo fajna. Bardzo mi się podoba to, ile tu jest możliwości konfiguracji całego systemu, całego wyglądu systemu pod siebie. Naprawdę, nie mam z tym systemem żadnych problemów. No, jedyne do czego mógłbym się przyczepić, ale to już naprawdę jakbym był czepialski, to że ta tapeta mi się rozjechała tutaj. Myślę, że to jest nawet lepszy wybór, ten system, na takie starsze komputery niż takie na przykład Lubuntu. No bo Lubuntu jest z tymi snapami to pewnie nawet cięższe. Tutaj są trochę nowsze pakiety niż w Lubuntu. Do tego możliwość konfiguracji całego systemu. Ten system jest lżejszy. No i przede wszystkim jest to polska dystrybucja. Wiadomo, że polskich dystrybucji Linuxa jest raczej mało. No ja znam tylko jeszcze Sparki Linuxa i PLD. Polecam ten system też sprawdzić samemu, bo wiadomo, że oczywiście wszystkiego nie pokazałem. Ale ogólnie polecam te dystrybucje. A tutaj jeszcze na zakończenie pokażę. Ja ostatnio też się trochę pobawiłem na swoim ThinkPadzie X200 właśnie na tym Maboxie i sobie udało mi się stworzyć coś takiego. No i to w zasadzie będzie na tyle w tym filmie. Dajcie znać, czy wam się podobało. Do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć!